Witam Was w 9. już odcinku serii Przeprowadzam się do Azji. Jesteśmy wciąż w chłodnym Cameron Highlands, gdzie po całym dniu zwiedzania marzy się tylko jedno. Gorący posiłek i od gorącego, lecz niezwykłego posiłku dzisiaj zaczniemy. Lekka załamka odnośnie mieszkania już przeszła wszystkim i idziemy sobie w Szamać. I to jest pierwszy raz w zasadzie od kiedy jesteśmy w ogóle w Azji, żebyśmy szli na hot pot. Co to jest hot pot? To zaraz jeszcze opowiem trochę więcej. Natomiast widzicie okolice, to jest takie, można powiedzieć, trochę bardziej centrum tego. Chyba jesteśmy w Ipoh. W zasadzie nie jesteśmy w Ipoh. Później to doprecyzuję, ponieważ tutaj, że tak powiem, tata mojej ukochanej prowadzi, zarządza, a on zna wszystkie miejsca i się kręcimy właśnie. Tak więc już zaraz zobaczycie, jak wygląda to jedzonko. Takie typowe chińskie rodzinne, nie danie. No razem siadamy wokół. No zresztą zaraz wszystko powiem. Tutaj kolacja to nie jest szybkie wrzucenie czegoś na ruszt. To prawdziwy rytuał. Dziś opowiem Wam o tym, czym jest hot pot lub steamboat, a jest to niezwykłe wydarzenie, bowiem nic tak nie integruje Azjatów jak właśnie to. Zanim jednak wytłumaczę, czym jest hot pot i jak go jeść, żeby nie narobić sobie siary, muszę dać Wam szybkiego protipa. Otóż nim zasiądziecie do stołu, rozejrzyjcie się po lokalu w poszukiwaniu takiej karteczki na ścianie. W Malezji sanepid nie bierze jeńców i wystawia oceny widoczne dla każdego. My trafiliśmy do lokalu z dumnym B. Czy jest to powód do paniki? Absolutnie nie, zwłaszcza że ten zdobył 78%, a ocena A, czyli wzorowa, wymagałaby zaledwie kilku dodatkowych procent. Ocena B często wynika z biurokratycznych kwestii, takich jak brudna podłoga w toalecie, pęknięte kafelki na zapleczu czy zła wentylacja, ale jeśli zobaczycie ocenę C, to jako Europejczycy powinniście sobie darować stołowanie w takim lokalu. Jeśli ten ma ocenę D, to uciekajcie co sił w nogach. Wtedy nawet malezyjska tajna broń nie pomoże. Otóż mówi się żartobliwie, że tutejsze ostre papryczki wypalają nie tylko kubki smakowe, ale i wszelkie drobnoustroje. Oczywiście nie traktujcie tego jako porady medycznej. Zanim woda w garnku zacznie wrzeć, musimy to wszystko zamówić i tu właśnie mam dla Was dwa genialne protipy. Po pierwsze, hot pot to danie, które nagradza towarzyskich, a karze singli i pary. Zobaczcie na cennik. Zestaw dla 2 osób to 70 ringgitów, czyli 35 na głowę, ale jeśli jesteście w trójkę lub więcej, cena spada do 30 ringgitów za osobę. Po drugie, nie szalejcie z dodatkami. Zwykły zestaw startowy zawiera już tutaj 20 różnych składników. Od grzybów przez tofu, aż po owoce morza i mięso. Turyści często z rozpędu zamawiają drogie addony, a potem nie są w stanie tego przejeść. Tutaj przebieramy w tym, co jest dostępne. Tutaj mama mojej ukochanej poleca coś takiego. To jest jakiś tam dragon, jakaś sałatka. Natomiast to, co mi się spodobało, mam ochotę na szparagi z sambalem, czyli one są na ostre. I jeszcze bierzemy sobie pumpkin seeds. Tutaj macie pumpkin seeds with shrimps. Natomiast to jakiś pork. Taki wybór jest całkiem fajny. Tutaj biorąc dla siebie to. Znaczy dla siebie, to wszystko jest i tak do podziału, nie? No bo macie okrągłe stoły. Natomiast każdy bierze to, co lubi. Wiadomo, że to się zje, nic zostanie. Dużą porcję stir fried curry powder chicken, czyli kurczak z curry w zasadzie i reszta jeszcze coś wybiera. We order what? This one lemon because you already have spicy, so we skip that. Czy nie chcą mi dać spicy, a bierzemy to Thailand lemon sauce chicken. No dobra, ale czym u licha jest w końcu ten hot pot? Czasami możecie usłyszeć też nazwę steamboat. Tradycyjnie taki kociołek miał na środku komin z żarzącym się węglem. Stąd właśnie nazwa steamboat, która oczywiście oznacza parostatek. Obecnie w prywatnych domach zwykle stosuje się wersję nowoczesną, na prąd. W lokalach jednak częściej spotkamy te na gaz, ale zasada jest taka sama. Dostajecie gar z wrzącym bulionem, który zazwyczaj podzielony jest pół na pół. Rodzaj zupy możecie sobie skonfigurować sami. My postawiliśmy na klasykę. Jedna połówka jest łagodna, to czysta zupa warzywna, a druga to piekielnie ostry tom yum. Do tego sterta surowych składników, które sami wybieracie. Krewetki, fish balls, mięso, grzyby, jajka, tofu. Sami jesteście kucharzami. Okej, ale teraz najważniejsze, czyli jak przy takim posiłku nie narobić sobie siary. Zasady są proste, ale kluczowe. Po pierwsze, higiena. W kociołku ląduje całe mnóstwo różnych składników i do ich wrzucenia oraz wyławiania używamy zawsze wspólnych chochelek,
albo wyznaczonych do tego pałeczek. Grzebanie we wrzątku sztućcami, które przed chwilą mieliście w ustach, to absolutne faux pas. Po drugie, nie bądźcie zachłanni. Największy błąd Europejczyków to wrzucenie wszystkiego jak do wielkiego gara z zupą. Tak się absolutnie nie robi. Jeśli zasypiecie garnek po brzegi, bulion przestanie wrzeć i zamiast błyskawicznego gotowania zrobicie z tego smutną, rozmokłą papkę. Hot pot to nie fast food, to wydarzenie trwające nawet do 2 godzin i na tyle najczęściej jest zarezerwowany stolik. Po trzecie, testuj i melduj. To nie tak, że cokolwiek wyłowicie musicie obowiązkowo zjeść, zwłaszcza jeśli wciąż jest surowe. Różne składniki potrzebują różnego czasu gotowania. Dobrą praktyką jest wyłowienie jednego małego kawałka do swojej miseczki na próbę. Jeśli jest smaczny i gotowy, dajecie znać reszcie stołu, że dany składnik jest już ok. Jeśli nie, to też informujecie, że potrzebuje jeszcze chwili. I po czwarte, nie bawcie się w poszukiwaczy skarbów. Mieszanie w zupie przez długi czas tylko po to, aby wyłowić ten jeden konkretny plasterek wołowiny, jest po prostu nieeleganckie. Przy tym daniu też nie siedzimy z nosem w telefonie. Trzeba pilnować jedzenia, nakładać sobie nawzajem i ze sobą rozmawiać. Jest to w końcu wspólne wydarzenie. Za całość wraz z herbatą zapłaciliśmy 98 ringgit, które przekłada się na jakieś 84 zł za oczywiście 4 osoby. Po gorącej kolacji nastał nowy dzień. Poranki w Cameron Highlands są magiczne, ale jednocześnie brutalnie wilgotne i chłodne. Dzień dobry moi kochani, jest po godzinie 8 i czas rozpocząć nowy dzień. Opuszczamy to, jakby nie było, niezbyt idealne mieszkanie, o którym opowiedziałam wam w poprzednim odcinku i zabieramy się za zwiedzanie miasteczka. Po śniadanku przystanęliśmy tutaj w jednym miejscu, poprzeglądać co mają na sprzedaż. Tutaj za mną widzicie bardzo popularną bajkę, moja ukochana ją oglądała każdy odcinek bodajże pod tytułem Doraemon. Dora i Eimon? Coś takiego. Podobno bardzo fajna, pouczająca. Jeśli dobrze kojarzy, chyba japońska, a może i chińska bajka. Doraemon to niebieski kot-robot przybywający z przyszłości, który został wysłany w przeszłość, czyli do naszych czasów, aby zmienić, tudzież naprawić bieg historii, który spotkał jego rodzinę. W Azji Południowo-Wschodniej Doraemon był transmitowany w telewizji przez całe dekady. Dlatego dla obecnych 20, 30 czy nawet 40-latków w Malezji jest to absolutna świętość i bajka dzieciństwa. Odpowiednik naszych Smurfów, Bolka i Lolka czy Dragon Balla. W ogóle widzicie, że w Cameron Highlands jest totalny kult, jeśli chodzi o truskawki. Moja tu mówiła właśnie, że jak byli mali, to mieli i parasole, i poduszki w truskawki, jakieś różne kocyki, kocysie, wszystko było w truskawki. Truskawki są tu absolutnie wszędzie. Lody może nikogo tu nie zdziwią, ale znajdziecie tu niemal wszystko z tym motywem. Od mnóstwa poduszek, przez parasole, aż nawet po miękkie, cieplutkie kapciuszki. A tu jeszcze taka urocza pszczółka, podobna prawie do pszczółki Mai. Jest tu też malutki market, a na nim oprócz chili możecie też kupić całe mnóstwo specyfików tradycyjnej medycyny chińskiej. Pani nam coś obiera i obiera nam to coś. I to wygląda niby jak słodki ziemniak, ale nie jest słodkim ziemniakiem. Można to jeść w ogóle na surowo. Oh, sorry. Thank you. 不要那矮。真的，你放越久它越甜。 O kurna. Jest naprawdę smaczne. Soczyste. 它不可以拿来做 juice 啊， Juice. 你这样吃啊，炒菜 Jak nic wygląda tak jak jakiś ziemior, 它比较好，不会很凉， ale 很好， naprawdę genialny. Taki trochę jakby jabłko. 可以这样打不出。 Ktoś by powiedział z was, że 别是知道是这样。 sorry za blaskanie, ale naprawdę przepyszne. Takie jabłko, no. Właśnie przed chwilą nie działał internet Saili, ale tak jak mówiłem wam wcześniej, zrobiliśmy trik, wyłączyć kartę, włączyć i już wszystko działa. Mamy 4G+, i tutaj już próbujemy przetłumaczyć. Często w takich miejscach dopada nas obawa przed kupieniem czegoś, o czym nie mamy bladego pojęcia. Czy to się obiera, czy to jest trujące na surowo. Z drugiej strony ciekawość podróżnika jest silniejsza, dlatego możliwość szybkiego wygooglania owocu czy warzywa bezpośrednio przy stoisku ratuje nam skórę. Ziemniak peruwiański w takim razie. Przepyszny. Bardzo soczysty. Skoro internet działa, no to jeszcze tłumaczymy to, bo tutaj właśnie moja twierdzi, mówi, że to jest dosyć drogie cudo.
Aspargus to roślina należąca do rodziny szparagowatych, osiągająca wysokość do 1 metra. Posiada cienkie korzenia i gałęzie. Okej, występuje w Chinach. O, and you make what? Tea, like a... że z czosnkiem, to jest bardzo dobre. Zaraz za stoiskami warzywnymi znajduje się coś na kształt centrum ogrodniczego. Z pozoru brzmi to mało porywająco, ale uwierzcie mi, to kwiaciarnia trochę inna niż wszystkie, jakie kiedykolwiek w życiu odwiedziłem. No jak to w sklepach bywa, różne pierdoły. Tutaj widzicie coś rodem z Ali, ale nie każdy zna. Starsze osoby niekoniecznie kupują online. Tutaj można takie cuda dorwać. Albo zobaczyć też, co innego kupować w sklepie online, a co innego zobaczyć samemu. Fajny materiał wykonany. To nie jest żaden jakiś plastik, to ciężkie jest naprawdę. W sumie tak się temu przyglądam i naprawdę fajne doniczki. No, czasami naprawdę takie brzydkie robią te doniczki, proste, a to dodaje takiego uroku. Tutaj macie doniczkę Cao Cai Ting Pai, czy coś takiego, czyli pieniążki. Zobaczycie, ślicznie to wygląda, nie? To, czego w Polsce nie zobaczycie, no to mięsożerne kwiaty. Tutaj widzicie są, zwabiają swoim zapachem. No, mięso jak mięso, no po prostu muchy, nie? Jakieś tego typu różne owady i one tam wpadają, się topią. Te również zwabiają zapachem i po prostu je przyklejają i zamykają i jedzą sobie, trawią. W zasadzie nie tyle jedzą, co trawią. Te dzbaneczniki to prawdziwi roślinni łowcy. Zwabiają owady zapachem, a gdy wpadają do środka, roślina powoli je trawi w swoich enzymach. W Malezji to 100% naturalny sposób na walkę z muchami i komarami. To nie wygląda najpiękniej na świecie, nie oszukujmy się, nie? Jeżeli sam kwiatek, to samozielony jest ok, ale jeżeli widzicie rozkładające się w tym muchy, to nie jest sexy, na pewno nie. Natomiast postawić to w takim miejscu, gdzie to nie jest jakoś super widoczne, no i po prostu nie musicie tyle walczyć z muchami. A niektóre naprawdę rosną sporych rozmiarów. Zobaczcie, tam powiedzmy moja dłoń do tego. Nie wiem, czy mogę to dotknąć, tu ma jakieś dziwne kolce. Znaczy mojego mięsa nie zje, nie? Ale widzicie, większy niż dłoń, tak w zasadzie. Tamten na przykład, tam też jest jakiś jeszcze większy. Miło pochodzić w takim miejscu o poranku, ale jedziemy dalej. Podjechaliśmy w kolejne miejsce, natomiast za mną widzicie taką kapliczkę. Jest to bardzo często spotykane w kulturze chińskiej. Jest to tak zwany Bóg Ziemi albo opiekun Ziemi i można powiedzieć, że no, on po prostu się opiekuje właśnie domami, sklepami, wszelkimi nieruchomościami, tak to można nazwać, w zasadzie chyba farmami również. Tego typu wierzenie, tego typu Bóg jest, no chyba Bóg, tak? Jest często stawiany nawet przy, może nie supermarketach, ale przy całych centrach handlowych. Nieważne, czy to jest głównie muzułmańskie tam są sklepy, czy jakiekolwiek inne, przez to, że te wszystkie wiary, wierzenia, te wszystkie obyczaje się tak dosyć mocno mieszają tutaj, tak? Bo jeśli dobrze kojarzę, tam Chińczycy stanowią tutaj około 32%, zależy gdzie, na której stronie Malezji, czy wschodniej, czy zachodniej, no ale można powiedzieć, że coś koło tego. Tak więc ta cała kultura się przenika i dzięki temu coś takiego zobaczycie nawet w centrach handlowych. Po prostu musi być, bo to przynosi szczęście albo raczej chroni przed pechem nieruchomość. Kapliczka, którą wam pokazałem, nie stoi tu bez powodu. Znajdujemy się przy kolejnym centrum ogrodniczym, a skoro już tu jesteśmy, to rzućmy okiem, co ciekawego można tu wyłowić. Coś takiego w Polsce chyba nie widzieliście. Jest to złota trawa, golden grass. W dotyku wydaje się normalnie, jakby to była sztuczna trawa, jakby to był plastik, no ale nie jest, to jest w pełni żywe, w pełni prawdziwe. I tutaj też mamy całą długą linię tych wszystkich mięsożernych roślinek. Tutaj widzicie, rośnie sobie malutkie chili. Tutaj zasadniczo świąt się nie obchodzi Bożego Narodzenia. Znaczy tak częściowo, no. Natomiast tutaj widzicie, tak według nich wygląda Christmas tree, czyli drzewko świąteczne. Już prędzej chyba coś takiego, no ale tak jak już pewnie zdążyliście wcześniej zauważyć o botanice, to ja wiem tyle co nic, ale no kiedyś trzeba coś tam może więcej wiedzieć, więc możecie podpowiedzieć. Dla mnie to prędzej wygląda na coś, co urośnie na drzewko. No po prostu nazwa jak nazwa. A kto wie, co to jest? To jest, moi drodzy, to są w zasadzie drzewka rzęszenia. Tak wygląda takie drzewko krabowe. Jakakolwiek polska nazwa jest. A polska nazwa, już wam powiem,
znany jako kaktus bożonarodzeniowy lub krabowy. No, krabowy kaktus, więc faktycznie ma sens. Będziecie pamiętali, że te dwa znaczki zapiszcie ponownie z pamięci. Powodzenia. Tutaj macie niby szparagi, ale jakoś mi to nie do końca wygląda, ale przynajmniej po nazwie asparagus jakiś inny. Natomiast jeśli chodzi o chińską nazwę, to jest foxtail, można to przetłumaczyć. Też powodzenia, zamknijcie oczy i zapiszcie krzaczek z pamięci. Macie jeszcze dość języka mandaryńskiego, chińskiego, no to tutaj chińskie tłumaczenie, czy też chińska nazwa w ogóle tej rośliny to jest tiger tail, czyli ogon tygrysa. W zasadzie po polsku nazywana jako wężownica, język teściowej lub tygrysi ogon, tak więc po części ta nazwa by tutaj w miarę odpowiadała, tak? Wbiliśmy na kolejny market, tutaj natomiast za wjazdówkę musieliśmy zapłacić 5 ringgit, tam za mną jest wjazd. Natomiast widzę, że wszędzie mnóstwo, pełno obcej wiary się za nami ciągnie. Mam tu na myśli samochody z Tajlandii, a to dlatego, że w tym momencie trwa jakiś tam festiwal. Święto mają, po prostu mają wolne, tak? Dzisiaj w zasadzie niby zwykły wtorek. Natomiast do granicy z Tajlandią nie jest jakoś specjalnie daleko, jest stosunkowo blisko, co znaczy. I skoro mają wolne, no to przyjeżdżają tutaj zwiedzać. Właśnie Cameron Highlands jest bardzo popularnym miejscem do zwiedzania dla osób przyjeżdżających z Tajlandii. W zasadzie dla każdego, tak? Nawet osoby z Polski przyjeżdżają tutaj, więc nic dziwnego. W ogóle spójrzcie na to. Uwierzycie, że jest to Toyota Yaris? Kto z was widział ją w pełnoprawnym, fajnym sedanie? No, limuzyna jak się patrzy. Taką wersją ze spoilerem, którą złapałem na parkingu, naprawdę bym nie pogardził. Tylko dlaczego na Europę takich nie robią? Okropna szkoda. Wiecie jak to w marketach. Ludzie w zasadzie sprzedają praktycznie wszyscy to samo. Mógłby być jeden sklep, który się ogranicza do tego samego asortymentu, bo wszędzie są albo truskawki, albo kapusty, ale każdy sprzedaje to samo, więc no, jak to na tego typu targach. Idziemy i wszędzie to samo, ziemniaki, truskawki, setki stoisk. Dokładnie z tym samym, pewnie od tego samego suppliera. Dobra, może pozwolę sobie cofnąć część z tego, co powiedziałem odnośnie tego, że każdy sprzedaje to samo, bo tutaj widzę, że no niektórzy są bardziej oryginalni. Tam widzicie coś tam gotowanego. Jagung, cokolwiek, tak? Jakieś takie dziwne owoce, warzywa gotowane. Tam też coś na oleju. Tu również macie ładnie przygotowane deserki do wszamania. Tam też coś bardziej oryginalnego już widzę. Wygląda jak kurczak. Może i smażony kurczak. Albo jakieś mięsko. No jest ok. Tak więc czasami bywa oryginalnie, chociaż tutaj mają znowu coś podobnego. Tutaj macie jakiś rzęszeń. Nie wygląda to zbyt smacznie. Ten rzęszeń, o którym mówiłem, jak widzicie, Saili ratuje nam skórę, bo mi w zasadzie to jest maczużnik chiński. Ceniony grzyb wykorzystywany w tradycyjnej medycynie chińskiej. Resztę możecie spauzować, sobie doczytać. Mama widzę, że już tutaj chyba chce sobie coś takiego sprawić. Nie wiem, wybiera najlepsze. Natomiast tu na dole jeszcze widzę ostrzeżenie, że może zawierać organiczny arsen, który w dużych ilościach może być szkodliwy. Tak więc widzicie, niby medicine, niby lekarstwo, ale najedźcie się tego po uszy, no to zobaczycie świat z innej strony. I właśnie dlatego zawsze powtarzam, że internet w podróży to nie tylko wygoda, ale często kwestia bezpieczeństwa. Wyobraźcie sobie kupić i zjeść takie lekarstwo w ciemno. W takich momentach z pomocą przychodzi sponsor tego odcinka, czyli Saili. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego eSIM od nich jest gigantyczną przewagą nad zwykłą, lokalną kartą SIM kupioną na lotnisku? Otóż kupując fizyczną kartę bierzecie ślub z jednym operatorem. Jeśli wjedziecie w góry, tak jak my teraz i ten konkretny operator akurat nie ma tu zasięgu, to kolokwialnie mówiąc, dupa blada. Zostajecie bez łączności. Saili, stworzone przez twórców NordVPN, działa na zupełnie innej zasadzie. Mają podpisane umowy z wieloma sieciami jednocześnie. Telefon sam automatycznie przełącza się między najsilniejszymi lokalnymi nadajnikami, czy to Celcom, Digi czy Maxis. Jeśli jeden operator ma dziurę w zasięgu, Saili natychmiast łapie drugiego, a wy cały czas macie stabilny internet. Jest to o tyle ważne, że w Polsce przyzwyczailiśmy się do super pokrycia w całym kraju, nawet w najmniejszych wioseczkach.
W Malezji natomiast zasięg lub jego nagły brak może Was mocno i nieprzyjemnie zaskoczyć. Dlatego Saili jest po prostu lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem. Co równie ważne, całość ogarniecie jeszcze przed wylotem, instalując aplikację w domu, a internet zadziała dosłownie w parę sekund po lądowaniu. Zero szukania kiosków i żonglowania fizycznymi kartami. Jeśli wybieracie się do Azji lub gdziekolwiek indziej za granicę, z moim kodem TechManiaChD dostaniecie 15% zniżki. Link znajdziecie w opisie pod filmem, a tymczasem my wracamy do zwiedzenia i na całe szczęście bogaci o wiedzę, żeby nie przedawkować chińskich medykamentów z arsenem. Oczywiście, jak widzicie, jest tu chłodnie, ale jesteśmy właśnie na wysokości 1621 metrów i tam przed chwilą pokazywało 23-24 stopnie, ale tu już chyba słońce tam łapie, bo no jest przyjemnie, cieplutko, dlatego tutaj ludzie właśnie przyjeżdżają. Przyjemnie, cieplutko. Ciepło dosyć, ale zdecydowanie chłodniej niż w Kuala Lumpur, gdzie już pewnie jest 33. Byliśmy na tamtym całym markecie, bazarze. Tutaj za mną jest bazar, a tutaj widzicie las tropikalny. Technicznie to jest las tropikalny. Z tej strony może tak nie wygląda, ale tam to są wciąż drzewa tropikalne, z tego co mi wiadomo. Uciekamy już z tłocznego targu, by na własne oczy zobaczyć największą zieloną wizytówkę całego regionu. Przyjechaliśmy do tego miejsca o nazwie Bo Tea. Tak jak wczoraj Wam pokazywałem, takie inne miejsce, inna farma, czy też miejsce, gdzie rośnie sobie herbatka, to jest tam. Tutaj powinno być taniej, jest równie pięknie, jeśli nawet nie piękniej. Chyba nawet więcej osób. Tylko znowu, tamto co widzieliśmy wczoraj, to było po drodze, a jak wiecie, po drodze jest drożej i nie zawsze lepiej. Jak ktoś wie, gdzie się wbić, tam się wbija, tak więc my wiemy, gdzie się wbić. No i tam już widzę liście bananowca. Może coś załapię z tamtej strony. Jest pięknie, absolutnie pięknie. Trudno oddać ten widok cały poprzez takie nagrywanie nawet, naprawdę. Spójrzcie tylko na te ciągnące się po horyzont zielone dywany. Plantacje Bo Tea to absolutna ikona Malezji. Historia tego miejsca sięga 1929 roku, kiedy to brytyjski biznesmen J.A. Russell uznał, że tutejszy chłód i wilgotny klimat idealnie nada się pod uprawę czarnej herbaty i, no cóż, nie pomylił się, bo dziś jest to największy producent w kraju. Spacerowanie między tymi krzewami to czysta przyjemność, zwłaszcza, że same widoki są tu całkowicie darmowe. Punktem docelowym każdego turysty jest jednak ta imponująca, na wpół przeszklona kawiarnia zawieszona na palach nad zboczem, do której właśnie zmierzamy. Jesteśmy w kawiarence z widokiem, natomiast tutaj widzicie ceny, możecie popatrzeć, około 6 ringgitów za herbatkę, coś takiego, per person, per mug. No jakoś nie jest super drogo. Ja bym przypuszczał, że mogłoby być tutaj sporo drożej, w końcu jesteśmy w tym całym centrum. No dobrze, mówiłem, że jest tanio, ale jeżeli tak sobie popatrzymy, że to jest faktycznie za herbatę, no to za te 6 ringgitów to pewnie można dostać cały karton tej herbaty, a nie, że gorącą wodę i jedną torebkę tej herbaty. No ale w końcu tutaj jesteśmy, więc chyba trzeba by było wziąć chociaż jedną na pół. Wzięliśmy tylko 2 herbatki i jedno ciasto i za to zapłaciliśmy 28,40. Samą herbatę podają tu w całkiem eleganckim wydaniu, z banuszkiem i drobnym sitkiem, żeby fusy nie psuły zabawy. W smaku to po prostu solidna klasyka, ale w takich okolicznościach przyrody wychodzi jak złoto. To jak widzicie, widok z miejsca, na którym siedzimy, jest co najmniej przedni. To właśnie dla tego widoku zdecydowanie warto tu usiąść. Popatrzcie tylko na te obłędne, pofalowane dywany herbacianych krzewów. Niby takie super miejsce turystyczne, biorą miliony, sprzedają herbatę po cenie 1000 razy wyższej niż tak naprawdę koszt produkcji i to trafia bezpośrednio do ich budżetu. Natomiast w łazience jest totalny chleb, syf, brud i ubóstwo. Do tego powodzenia nie ma żadnego mydła, a jeżeli ktoś by chciał papieru, to też takich cudów tutaj nie uświadczyć. No ale akurat z tym to jest dosyć normalne. Tak więc noście swoje mydło, żeby ręce nawet umyć. A suszarek tutaj też nigdy praktycznie nie ma. To jest super rzadkość. No ale akurat w takim kraju to nie, żeby to był jakiś specjalny problem, skoro jest stosunkowo ciepło. Można sobie wysuszyć ręce
wycierając w łydki, które wysną i tak po 30 sekundach. Pamiętacie owoce duriana? Tutaj możecie kupić herbatę o tym zapachu, jeżeli chcecie chyba wypędzić gości z domu. Tam widać parkę, która kupuje taką bardzo, bardzo drogą herbatę, a zaraz później powiem Wam więcej na temat jej smaku. No, widzicie, po prostu to pudełko jest 1000 razy więcej warte z blachy, z wytłoczenia niż sama herbatka. Dobra, słuchajcie moi kochani, tutaj protip się szykuje, bo tata powiedział, że ta konkretna herbata, czyli Botti i to jest, co tam mamy, Cameronian, jest dostępna tylko i wyłącznie w tym sklepie, więc faktycznie tutaj jest sens za to zabulić więcej, jeżeli chcecie. Natomiast całą resztę kupicie za 1/5 ceny w każdym lokalnym markecie, więc nie ma sensu tutaj przepłacać. Ale jeżeli chcecie coś wyjątkowego, no to niby jest właśnie tej no niby nie można kupić nigdzie indziej. Na sklepie widać ogólnie spęd turystów i no, kupują wszystko jak leci. No przede wszystkim im ciekawsze opakowanie, tam zaraz podejdę zacząć, ile to kosztuje, im ciekawsze opakowanie, tym chętniej na prezent. Tej również nie dostaniecie normalnie w sklepach, bo tego nikt nie kupuje, że tutaj moja stwierdziła, że to wcale nie jest za smaczne. To tylko dla turystów, bo w takim opakowaniu, jak już kupują, no to oczywiście tako, tylko właśnie znowu dużo taniej. Ta herbatka jest trochę gorzej z dostępnością w sklepach, natomiast to wszystko tutaj czerwone, to jest totalny standard, totalna tanizna w markecie, ale no tutaj nie jest niby jakoś super drogo, nie? No zobaczcie, no piątaka. To nie jest drogo, no jako turysta można coś takiego kupić raczej, jak już tutaj jesteście, chociaż macie pamiątkę, że to było tu kupione, no. Tej też nie dostaniecie normalnie tutaj w markecie, ponieważ no, ludzie tutaj nie lubią takich herbat, tego się nie pije, to się nie sprzedaje, więc takie wynalazki, nie? Tutaj dają za darmo, jak wszyscy wiemy, w Polsce dla każdego Polaka, jeśli coś jest za darmo, to znaczy, że cena jest jak najbardziej uczciwa, tak więc posmakujemy odrobinę. Wypiłem już za darmo, to nie mogę narzekać, ale tak naładowali tam cukru, że to smakuje jak Iced Tea albo Nesty. A w ten sposób, przy pomocy tego typu maszyny, kiedyś wyciskało się no niby smak, flavor z herbaty. To chyba chodziło dookoła, tam jest taki brass i tu się pewnie wsypuje. Kto kiedyś widział coś takiego, pewnie wie więcej niż ja na ten temat. Jak już zdążyliście zauważyć, nie jestem super ogromnym zwolennikiem herbaty, ani jakimś super smakoszem. Tak więc odnośnie samego smaku tej herbaty, no to nie jest nic rewolucyjnego. To nie jest najlepsza herbata na świecie. No ludzie to piją, no bo lepiej niż pić samą wodę. Ale absolutnie to nie jest nic żadnego wyjątkowego. To jest taka typowo, w smaku typowa, najtańsza herbata, jaką w ogóle widzieliście. Mój syn kiedyś, jak był COVID, dostał taką paczkę ze szkoły. Coś podobnego. I chociaż minęło już prawie 5 lat, dalej jeszcze tą herbatę mamy w domu. Się do niczego nie używa. To można sobie co najwyżej jako kompres na oko położyć. A tak do picia tego autentycznie nikt nie pije, bo lepiej sobie coś kupić innego, smaczniejszego. No i tyle, no. Ale warto tu wpaść, bo ze względu na widoki. Jesteśmy tutaj właśnie ze względu na te piękne widoki, na tą kwestię natury. No po prostu z miejsca herbacianego zrobili atrakcję turystyczną, bo to się na pewno bardziej opłaca niż samo sprzedawanie herbaty. No bo tak się robi brand w ten sposób. Coś tam się dzieje. Już zaraz zobaczymy. Anything happening? What's that? People there. It seems like Yeah, a I see walking people dog. there. Właśnie, bo tutaj rozmawialiśmy, że tam chyba można wejść sobie, bo tam ludzie są. Pokażę Wam z bliska. Aż tak z bliska nie jestem w stanie, bo mam tutaj obiektyw 70, natomiast tam widzicie ludzi. Nie wiem, czy oni zbierają może tą herbatę, czy to po prostu no chyba nie wyglądają na turystów. No ale nie zrozumcie mnie źle. To, że sama herbata jest taka mocno sobie, to wcale nie oznacza, że absolutnie stwierdzam, że nie warto tu przyjechać, no bo warto tu przyjechać, tym bardziej, że rodzice mieli rację. Za bycie tu nie zapłaciliśmy nic, nie było żadnej wejściówki, gdzie tam wczoraj o tym, co Wam opowiadałem, to chyba było 5 dych, jeżeli się nie mylę. Tak więc jak najbardziej można wejść, wcale nikt Was nie zmusza do korzystania czy tam spożywania żadnych posiłków w tej kawiarni, no bo nie musicie, nie jest to obowiązkowe. Czy jest drożej? No niby tak. Ale to jest Wasz wybór. Można przyjechać, parking był bezpłatny, wejście tu jest bezpłatne, można
przyjść, dotknąć krzaczków. Tak więc jeżeli jesteście w okolicy, to tak, jak najbardziej warto. Więc tutaj rodzice mieli 100% rację, bo jest naprawdę pięknie. Przez chwilę się zrobiło trochę bardziej cicho. Słońce zaczyna walić. Niby nie jest jeszcze tak ciepło, ale już człowiek myśli, żeby wrócić do klimy w tym momencie, bo na słońcu to naprawdę się zrobi cieplutko. No jest przyjemnie, można odpocząć. Oczy odpoczywają przy takiej zieleni, przy liściach bananowców. Można herbatkę sobie zerwać, zjeść, wysuszyć samemu. Raczej nikt się nie przyczepi, tego tutaj, tych krzaków jest mnóstwo. No, tak więc zwijamy portki i jedziemy dalej. Ręczne lub nawet półautomatyczne zbiory herbaty to mordercza fizyczna praca. Zbieracze to obecnie niemal wyłącznie imigranci zarobkowi, głównie z Nepalu, Bangladeszu czy Indonezji. Lokalni Malezyjczycy po prostu nie chcą już tego robić. Prawo gwarantuje im co prawda malezyjską płacę minimalną, która wynosi 1700 ringgitów, czyli około 1500 zł miesięcznie podstawy, ale ponieważ zbiory często opierają się na systemie akordowym, żeby wyciągnąć godzinowe pieniądze, muszą taszczyć na plecach gigantyczne worki z liśćmi w słońcu lub w górskich ulewach. Warto o tym pomyśleć, zamawiając kubek herbaty w malezyjskim McDonaldzie. Boti było naszym ostatnim punktem zwiedzania Cameron Highlands. Prosto stąd obraliśmy kierunek na Kuala Lumpur i gdy tylko dojechaliśmy, tak, zgadliście, kolejna rodzinna uczta. Zobaczcie tylko na te przysmaki. Na start wjechały niesamowicie chrupiące prażynki z kraba, które absolutnie uwielbiam, a zaraz po nich genialne, szarpane mięsko w gęstym sosie, serwowane z tymi mięciutkimi białymi bułeczkami. Do tego kurczak z sezamem w słodko-pikantnym sosie, rewelacyjnie podana ryba i klasyczna azjatycka zielenina przysmażona sztoskiem, czyli tak zwane Green Dragon Vegetable. Ale prawdziwym hitem wieczoru była wieprzowina serwowana na kruszonym lodzie. Szok termiczny sprawia, że gorący sos z zewnątrz błyskawicznie zamienia się w chrupiącą, lodową skorupkę, podczas gdy mięso w środku wciąż jest gorące. W następnym odcinku pokażę Wam must have, czyli jakie unikalne przysmaki zabieramy ze sobą do Europy i uwierzcie mi, wielu z tych rzeczy w ogóle tam nie dostaniecie. Będzie też pożegnanie z rodziną, wyjazd na lotnisko, a tam kolejne ciekawostki. Podpowiem Wam, co warto kupić przed samym wylotem, żeby zrobić na Waszych bliskich i znajomych z pracy niezapomniane, a wręcz szokujące wrażenie. A na sam koniec czeka nas długa przeprawa i bardzo, ale to bardzo mocne zderzenie z chłodnymi, irlandzkimi realiami po powrocie. Będzie się działo. Zapraszam i dziękuję za oglądanie.